Szanowni Państwo, dzisiaj omówię i porównam bity udarowe firmy DeWalt oraz firmy Milwaukee na podstawie dwóch przykładowych zestawów. Ze względu na zawartość są to skrajnie różne zestawy, bowiem w komplecie marki DeWalt znajdziemy przede wszystkim bity z grotami Philips i PosiDrive, podczas gdy w prezentowanym zestawie Milwaukee dominują bity z grotami Torx. Bity DeWalt umieszczone są w czarnym plastikowym pudełku. Opakowanie jest nieprzeźroczyste, a więc nie zobaczymy jego zawartości przed otwarciem. Niestety nie posiada ono także udogodnień, które pozwalałyby na wygodne przechowywanie pudełka blisko w trakcie pracy. Na przykład brak jest klipsa na pasek. Wewnątrz bity umieszczone są w rzędach, które z kolei wsunięte są w specjalne prowadnice. Można zatem opakowanie dowolnie przeorganizowywać w miarę potrzeb i zmieniającej się zawartości. W zestawie otrzymujemy bity krótkie 25 mm, dłuższe, które można montować bezpośrednio w uchwytach wkrętarek udarowych, czyli 50 mm oraz 89 mm, a także w zestawie znajduje się uchwyt magnetyczny pozwalający na mocowanie krótkich bitów we wkrętarkach udarowych. Dodatkowo do kompletu dodawana jest tulejka magnetyczna, którą można założyć na dłuższe bity. Jej zadaniem jest przytrzymywanie wkrętów w trakcie ich montażu. Akcesorium to pokazywałem w materiale o uchwytach do wkrętarek udarowych. Przyjrzyjmy się teraz budowie bitów oraz deklaracjom producenta w tym zakresie. Po pierwsze, DeWalt informuje o specjalnej strefie skręcania torsion. Jest to widoczne tutaj przewężenie. Grubość części środkowej bitu zależy od jego długości oraz typu i rozmiaru grota. Jak wspomniałem w materiale o bitach udarowych, energia pochodząca od udaru powoduje większe skręcanie bitu w przewężonym obszarze, a w konsekwencji prowadzi to do zmniejszenia maksymalnego chwilowego momentu obrotowego przekazywanego na wkręt. To z kolei prowadzi do zmniejszenia naprężeń występujących na grocie bitu, a więc zmniejsza się prawdopodobieństwo jego uszkodzenia. Warto tutaj dodać, że prezentowane bity stanowią drugą generację rozwiązań firmy DeWalt. Obecnie wprowadzana jest już trzecia generacja o nazwie FlexTorque, która ma m.in. dodatkowo wydłużoną tzw. strefę skrętną. Po drugie, producent zapewnia maksymalnej żywotności osprzętu zyskiwanej dzięki lepszemu przeniesieniu momentu obrotowego na wkręt oraz, cytuję, optymalnej elastyczności końcówki wkrętarskiej. To lepsze przeniesienie momentu na wkręt oraz optymalna elastyczność wynikają m.in. z faktu odpowiedniego dobierania rozmiarów strefy skrętnej w zależności od używanego grota. Zauważmy, że bity z grotami różnych rozmiarów mają różne grubości części środkowej. Jak wspomniałem w materiale o bitach udarowych, kształt bita wpływa na jego sprężystość przy skręcaniu, podobnie jak kształt sprężyny wpływa na jej sprężystość. I to właśnie właściwość sprężystości, czyli zdolności powrotu bitu do pierwotnego kształtu po ustaniu działających momentów skręcających, producent nie do końca poprawnie nazywa elastycznością. Pamiętając, że im węższy jest bit, tym bardziej zmniejsza się maksymalny chwilowy moment obrotowy będący efektem zadziałania udaru oraz, że naprężenia na grocie są tym mniejsze, im mniejszy jest działający moment, producent ogranicza te naprężenia, odpowiednio przewężając bit. Zmniejszenie naprężeń zmniejsza zatem zagrożenie uszkodzenia grotu. Z drugiej strony ograniczany jest jednak moment dokręcania. Jednak mniejsze wkręty wymagają w trakcie wkręcania mniejszego momentu w stosunku do tego, który maksymalnie mogą wytwarzać wkrętarki udarowe. Dopiero przy całkowitym zagłębieniu wkręta opór zaczyna rosnąć gwałtownie, wkręt przestaje się obaracać i wówczas cała energia udaru powoduje pojawienie się największych naprężeń. To właśnie wówczas przewężenie bitu zaczyna mieć decydujące znaczenie. Konkludując, optymalne ukształtowanie bita polega zatem na takim dobraniu grubości, aby z jednej strony zminimalizować maksymalne naprężenia, a z drugiej, aby pojawiający się maksymalny chwilowy moment obrotowy, wynikający z działania udaru, pozwalał na swobodne wkręcenie wkręta danych rozmiarów. Po trzecie, producent deklaruje stosowanie stali wysokiej jakości. Należy bowiem pamiętać, że co prawda zastosowanie tzw. strefy skrętnej prowadzi do ograniczeń naprężeń na grocie, ale z kolei w części przewężonej naprężenia mogą znacznie wzrosnąć w stosunku do tych, które pojawiłyby się, gdyby ta strefa była normalnej grubości.
To dodatkowo wpływa na konieczność stosowania materiałów, dla których możliwie największe są graniczne wartości naprężeń. Jak wiemy, stal stali nierówna, a wartości wspomnianych wskaźników mogą się znacznie różnić między gatunkami stali. Niestety trudno jest znaleźć jakiekolwiek bliższe informacje na temat stali, jaką stosuje w tych bitach firma DeWalt. Ostatnia deklaracja producenta dotyczy maksymalnego dopasowania grotu do nacięć na wkrętach. Bardzo istotne jest bowiem unikanie wyślizgiwania się bitu z wkrętu nazywanego come-outem. To niekorzystne zjawisko prowadzić może zarówno do zniszczenia łba wkręta, jak i do uszkodzenia samej końcówki wkrętarskiej. W celu przeciwdziałania jemu producenci stosują m.in. żebrowanie grotów lub pokrywanie ich powłokami o dużym współczynniku tarcia. Na przykład Bera wykorzystuje w tym celu drobinki diamentu. Firma DeWalt nie stosuje tego typu metod, a jedynie zapewnia, że dzięki zastosowaniu obrobiarek CNC w kształtowaniu końcówek wkrętarskich uzyskuje wysoką precyzję w nadawaniu im ostatecznego kształtu. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Zacznijmy od wkrętu, który wymaga bitu pH2. Jak widzimy, spasowanie jest bardzo dobre. Przyjrzyjmy się wkrętowi wymagającego zastosowania bitu PZ2. W tym przypadku trzymanie jest równie dobrze. I na koniec wkręt i pasujący do niego bit Torx 25. Tym razem widzimy minimalny luz. Dla porównania zobaczmy, jak spasowane są tak zwane bezmarkowe bity. I tu, ku zaskoczeniu, rozpoczynając od końcówki Philipsa, bit idealnie pasuje do łba wkrętu. Podobnie rzecz się ma w przypadku bitu PZ2. Natomiast w przypadku końcówki Torx 25, analogicznie jak w przypadku bitu firmy DeWalt, pozostaje delikatny luz. Trudno zatem zauważyć na tym etapie, aby końcówki firmy DeWalt trzymały się wyraźnie lepiej we wkrętach niż nawet najprostsze bity. Dodajmy tutaj, że końcówki Philips, opracowane ponad 80 lat temu, zostały zaprojektowane tak, aby ograniczyć przypadkowe wyślizgiwanie się końcówki wkrętarskiej z łba, co miało miejsce w przypadku końcówek płaskich. Jednocześnie jednak, w przypadku przełożenia nadmiernego momentu obrotowego, miały doprowadzać do tak zwanego come-outu, czyli wyskoczenia końcówki wkrętarskiej z wkrętu. W latach 60. zaproponowano nowy rodzaj końcówki, który miał jeszcze bardziej ograniczać zjawisko wyślizgiwania się bitu i dopuszczać użycie jeszcze większych momentów dokręcania, ale dopiero końcówki typu Torx pozwoliły drastycznie zmniejszyć częstość wyślizgiwania się bitów z wkrętów. Zatem musimy sobie zdawać sprawę, że nawet najlepsze dopasowanie grotu i stosowanie dodatkowych powłok nie ochroni nas przed wyślizgiwaniem się bitów z wkrętów. Ponadto musimy pamiętać, aby zarówno dopasowywać właściwy rozmiar grotu do rozmiaru nacięcia na łbie wkręta, ale także, aby nie mylić typów grotu. To jest szczególnie powszechne w przypadku bitów PH i PZ, które są na pozór podobne. Oba mają kształt określany potocznie krzyżakowym, natomiast różnice w budowie sprawiają, że zastosowanie bitu PH we wkręcie PosiDrive, choć wykonalne, jest troszkę niewygodne. Natomiast użycie bitu PZ do wkrętu Philipsa jest praktycznie niemożliwe i co najwyżej może doprowadzić do zniszczenia łba wkrętu lub bita. To, o czym DeWalt nie wspomina w opisie swojego produktu, to czarna powłoka pokrywająca bit. Najprawdopodobniej jest to magnetyt będący efektem tzw. czarnej oksydacji bitu, a jego zadaniem jest przeciwdziałanie korozji. Producent nie zdecydował się też zastosować kolorowych opasek na bitu, które wskazywałyby na rodzaje końcówek albo ich rozmiar. Taki zabieg, stosowany przez inne firmy, pomaga w trakcie pracy szybko sięgnąć po właściwą końcówkę. Zamiast tego na wszystkich bitach znajdziemy żółte otoczki nawiązujące do kolorystyki marki DeWalt. Bity Milwaukee umieszczono z kolei w czerwonym pudełku.
Podobnie jak w przypadku DeWalta, jest ono nieprzeźroczyste i na pierwszy rzut oka również brak w nim udogodnień ułatwiających dostęp do niego w trakcie pracy. Jednak tym razem pozory mogą mylić. Jego konstrukcja jest wyjątkowo ciekawa. Zacznijmy od charakterystycznego ukształtowania z jednej strony pudełka. Sens tego wcięcia uwidacznia się, gdy otworzymy opakowanie. Widać, że dzięki pojawiającemu się otworowi łatwiej chwytać organizer, gdy jest on już otwarty. Drugim elementem są widoczne tutaj otwory przypominające szlufki. I tak można przez nie przewlec np. paski i zawiesić opakowanie w wygodnym miejscu. Ostatnią ciekawostką jest gwintowany otwór znajdujący się na tylnej stronie pudełka. Wygląda jak mocowanie statywu, ale tak naprawdę pozwala na doczepianie pewnych dodatkowych akcesoriów firmy Milwaukee, np. klipsa na pasek czy specjalnego magnesu z lampką LED. Na wierzchu pudełka znajdują się dwa podłużne, prostokątne wytłoczenia, które pasują do zagłębień na spodzie pudełka. To pozwala na zwiększenie stabilizacji stosu organizerów, gdy opakowania przechowujemy jedno na drugim. Rzędy bitów mocowane są w specjalnych gniazdach, które pozwalają na ich obracanie o 90 stopni, co ułatwia wyciąganie odpowiednich końcówek w trakcie pracy. Podobnie jak w przypadku opakowania firmy DeWalt, położenie rzędów bitów można swobodnie przeorganizowywać w zależności od potrzeb. W komplecie znajdują się krótkie bity 25 mm, dłuższe 50 mm i najdłuższe 90 mm. Ponadto odnajdziemy tu również uchwyt magnetyczny, który pozwala krótkie bity zakładać we wkrętarkach udarowych. Dodatkowo w tym akurat zestawie otrzymujemy 4 wiertła do metalu z uchwytem sześciokątnym. Przyjrzyjmy się teraz budowie bitów oraz deklaracjom producenta w tym zakresie. Po pierwsze, Milwaukee zaznacza, że bity te mogą być stosowane zarówno we wkrętarkach udarowych, jak i w zwykłych wkrętarkach, wiertarkowkrętarkach lub wiertarkach. Jednakże w przypadku stosowania tych bitów w narzędziach generujących stały moment obrotowy, większe przewężenie strefy skrętnej powoduje większe naprężenia w niej następujące, a jednocześnie w tym przypadku naprężenia na grocie pozostają niezmienne, niezależnie od grubości części środkowej. W efekcie, jeśli bity zwykłe i udarowe wykonane są z tego samego materiału, to właśnie te drugie będą mniej odporne na zniszczenie w takim zastosowaniu. Po drugie, Milwaukee deklaruje, że geometria Shock Zone jest zaprojektowana tak, aby była elastyczna. I tutaj, podobnie jak w przypadku firmy DeWalt, prawdopodobnie chodzi o większą sprężystość bitu, a co za tym idzie, większy kąt skręcania uzyskiwany przez działanie przy określonym momencie obrotowym. Po trzecie, Milwaukee stwierdza, że geometria Shock Zone zmniejsza naprężenia na grocie, czyniąc go bardziej odpornym na złamanie. Zatem producent deklaruje tutaj dokładnie takie zachowanie bitu, jakie wynika z prezentowanej przeze mnie teorii dotyczącej bitów udarowych. Po czwarte, Milwaukee chwali się specjalną stalą wykorzystywaną do produkcji tych bitów. Wykorzystywany stop nazywany jest przez nich stopem 76, ale trudno dotrzeć do oficjalnych informacji o jego składzie i właściwościach fizycznych. Z nieoficjalnych źródeł wynika, że to materiał zaliczany do grupy stali chromowo-wanadowych. Warto tutaj zaznaczyć, że niedawno pojawiła się nowa generacja bitów Shockwave wykonanych z nowego rodzaju stali. Po piąte, Milwaukee deklaruje najlepsze dopasowanie końcówki wkrętarskiej do łba śrub. Jednak podobnie jak w przypadku DeWalta, zostało to osiągnięte poprzez odpowiednie kształtowanie grotu. No i sprawdźmy teraz, jak wygląda dopasowanie bitów do wkrętu. Zacznijmy tym razem od końcówki Torx i podobnie jak w poprzednich przypadkach jest delikatny luz. W przypadku końcówki PZ wkręt trzyma się ciasno. Podobnie rzecz się ma również w przypadku wkręta PH. Podobnie jak poprzednio, również w przypadku Milwaukee bity pokryte są czarną powłoką oksydacyjną, chociaż producent wprost się tym nie chwali. I również podobnie jak w przypadku DeWalta, Milwaukee nie zastosowało żadnego kolorystycznego kodowania rodzajów bitów, co przyspieszyłoby sięganie po właściwą końcówkę w trakcie pracy. Porównajmy teraz bity DeWalt i Milwaukee. Milwaukee po lewej w czerwonych koszulkach, DeWalt po prawej w żółtych. Na pierwszy rzut oka widać różnicę w każdej strefie bita. Groty Milwaukee są szersze poza częścią, która osadza się w łbie wkręta. Szczególnie jest to zauważalne w przypadku bita Torx 25. Bity Milwaukee mają także skrócony do minimum uchwyt. W przypadku dłuższych bitów wpływa to
na znaczne wydłużenie strefy skrętnej. To, co może nie być tak łatwo widoczne, to, że w przypadku odpowiadających sobie bitów Milwaukee i DeWalt stosują różne średnice stref środkowych. Do demonstracji użyto tzw. wkrętów ciesielskich o rozmiarze 5×70 mm. Wkręty te mają nacięcie na końcówce 1/4, co pozwala je montować bez wstępnego rozwiercania. Frez na gwincie wkręta, który przecina włókna drewna w trakcie wkręcania, zmniejsza opór. Element rozwiercający między częścią gwintowaną a gładką pozwala na poszerzenie otworu. Dodatkowo w przypadku tego wkręta o łbie stożkowym mamy na spodzie łba żebra frezujące, ułatwiające jego zagłębienie w materiale, tak aby ostatecznie uzyskać gładką powierzchnię. Oczywiście nacięcie na łbie wkręta jest typu Torx, co znacznie redukuje prawdopodobieństwo wyślizgnięcia się bitu. Pierwsza demonstracja to proste wkręcanie wkrętów ciesielskich 5×70 przy pełnej mocy wkrętarki udarowej. Druga demonstracja miała na celu sprawdzenie, jak poradzą sobie bity w przypadku, gdy energia udaru jest porównywalna z jej ilością potrzebną do wkręcenia wkrętu. W tym przypadku moc wkrętarki ustawiono na najniższy poziom, który odpowiada momentowi zaledwie 50 Nm i szybkości 650 obrotów na minutę. Należy zaznaczyć jednak, że ten materiał ma charakter demonstracyjny, a zatem próby wkręcenia mogły nie być reprezentatywne. Stąd nie można wyciągać daleko idących wniosków. Na koniec postanowiłem wykonać jeszcze jedną próbę. Wkręt wkręcano z użyciem bita DeWalt, aż przestał zagłębiać się w materiale, a następnie spróbowałem dokręcić go, wykorzystując bit Milwaukee. W tym przypadku okazało się, że Milwaukee nie był w stanie wprowadzić wkręta głębiej. Po zakończonej demonstracji można zauważyć, że oba bity mają na grotach minimalnie zdartą powłokę oksydacyjną. Jednak żadna z końcówek nie doznała żadnego uszkodzenia. Które bity są lepsze? Dopiero dłuższa eksploatacja pozwoli odpowiedzieć na to pytanie.